Jedzę lapę pełni, chłop dobiał ci gdy się jedzę Amstrowa w strakojca, a białka jest zły ziełen, jak do strakojcy gdy jak to fejno so skłydy. A białka jest zły ziełen, jak do strakojcy gdy jak to fejno so skłydy. W strakojcach derchłazy fejny babci płedrywy, a z brytkoma so fejno zabywie. A białka jest zły ziełen, jak do strakojcy gdy jak to fejno so skłydy. A białka jest zły ziełen, jak do strakojcy gdy jak to fejno so skłydy. Targowisko, a inaczej rynek w Sierakowicach, największą reklamą Sierakowic. Rynek w Sierakowicach działa w środy i soboty. W te dni plac targowy zapełnia się stoiskami oferującymi różnorodne produkty. Rynek stanowi ważne miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Jest nie tylko miejscem handlu, ale także przestrzenią integracji mieszkańców, wymiany informacji i podtrzymywania tradycji targowych, które są integralną częścią kultury kaszubskiej. Rynek w Sierakowicach charakteryzuje się niepowtarzalną atmosferą. Gwar rozmów, różnorodność oferowanych produktów oraz tradycyjne metody handlu tworzą wyjątkowy klimat, który doceniają zarówno stali bywalcy, jak i turyści. Sierakowice słynęły z uprawy truskawek, które w latach 60. i 70. XX wieku były jednym z głównych źródeł dochodów mieszkańców. Sierakowice zyskały przydomek Kraina Miłości ze względu na wyjątkowo wysoki przyrost naturalny, który od lat wyróżnia tę gminę na tle kraju. W miejscowości tej duże rodziny, często z kilkorgiem dzieci, są normą, co podkreśla silne więzi rodzinne i tradycyjne wartości. Herb gminy Sierakowice projektu Marka Fryta to na tarczy koloru niebieskiego w centralnej części postać czarnego gryfa kaszubskiego i białego orła, które mają wspólną złotą koronę. Na głowie wplecione zostały w literę S. Użycie orła i gryfa ma symbolizować integralność gminy z regionem. Sierakowice to wieś o średniowiecznym rodowodzie. Według lokalnej legendy nazwa miejscowości wywodzi się z około XII wieku, kiedy to książę Mestwin I, uciekając przed najazdem Duńczyków, kazał wznieść na pobliskim wzgórzu drewnianą wieżę strażniczą. Z wieży tej roztaczał się szeroki widok na okolice, co skłoniło księcia do okrzyku: „Ach, jak szeroko widzę!” Od tych słów strażnica miała otrzymać nazwę Szerokowidze, którą następnie przejęła powstała obok osada. Do czasu podboju Pomorza przez Krzyżaków w 1309 roku wieś nosiła nazwę Szerokowidze, a następnie niemieccy rycerze, nie potrafiąc wymówić słowiańskiej nazwy, zmienili ją. Pierwsza historyczna wzmianka o Sierakowicach pochodzi jednak dopiero z 1348 roku, kiedy to nazwa wsi pojawia się w dokumentach jako Syrakowo. Nazwa ta wywodziła się prawdopodobnie od staropolskiego imienia Sirak, zdrobienia od Sirosława. W kolejnych stuleciach miejscowość występowała w różnych formach zapisu, między innymi Sirakowicze, Syrakowicze. Obecna forma Sierakowice utrwaliła się na początku XVII wieku, choć pojawiała się już pod koniec XVI wieku. W czasach panowania pruskiego funkcjonowała natomiast niemiecka nazwa. Badania historyczne wskazują, że okolica Sierakowic była zamieszkana znacznie wcześniej niż mówi legenda. Pomorze zostało włączone do państwa Piastów już w X wieku za Mieszka I. Sama miejscowość leżała w granicach Kasztelanii Chmieleńskiej, a następnie po 1309 roku należała do krzyżackiego wójtostwa Mirachowo. Pierwszy znany dokument dotyczący wsi datowany jest na 1382 rok. Wielki mistrz krzyżacki Winrich von Kniprode nadał wtedy rycerzowi Piotrowi z Lewina Sierakowice 50 włók ziemi na prawie chełmińskim.
Dokument ten świadczy o istnieniu zorganizowanej osady rycerskiej w miejscu dzisiejszych Sierakowic, już w XIV wieku. Sierakowice położone są w sercu Kaszub, przez co od wieków odgrywały istotną rolę w zachowaniu kaszubskiej tożsamości. Ludność wsi była w większości kaszubską społecznością chłopską, silnie związana z językiem i tradycjami przodków. Miejscowość stanowiła ważny ośrodek lokalny, była siedzibą parafii katolickiej, a z czasem także gminy, co sprzyjało krzewieniu kultury kaszubskiej. W XIX wieku na Kaszubach nasiliły się procesy germanizacyjne, jednak mieszkańcy Sierakowic aktywnie przeciwstawiali się tym tendencjom. Na szczególne podkreślenie zasługują zasługi długoletniego proboszcza sierakowickiego, księdza Bernarda Łosińskiego, który przez całe życie walczył o polski i kaszubski charakter Pomorza, przeciwstawiając się germanizacji. Dzięki jego działalności, m.in. organizowaniu towarzystw ludowych i czytelni ludowych, Sierakowice stały się ostoją polskości i kaszubszczyzny pod zaborem pruskim. Znaczenie Sierakowic dla Kaszub przejawiało się także w tym, że w okolicznych wsiach urodzili się wybitni działacze kaszubscy. Przykładem jest ksiądz Bernard Sychta z pobliskiego Puzdrowa, kapłan, folklorysta i językoznawca, autor monumentalnego Słownika Gwar Kaszubskich. Jego praca naukowa stanowiła ogromny wkład w dokumentację i zachowanie języka kaszubskiego, co upamiętniono w Sierakowicach pomnikiem poświęconym jego osobie. W rezultacie Sierakowice postrzegane są w regionie jako jeden z ważnych bastionów kaszubskiej kultury. Miejsce, gdzie język, zwyczaje i tradycje były pielęgnowane nawet w trudnych okresach historycznych. W 1772 roku, na mocy pierwszego rozbioru Polski, Sierakowice wraz z całym Pomorzem Gdańskim dostały się pod panowanie Królestwa Prus. Przez kolejne niemal 150 lat wieś znajdowała się w granicach zaboru pruskiego. Mimo działań germanizacyjnych, Kaszubi nie dali się złamać. W domach nadal mówiono po kaszubsku i kultywowano miejscowe tradycje. Istniały także tajne nauczanie i grupy patriotyczne, które dążyły do zachowania polskiej tożsamości. W Sierakowicach znajdowały się tajne komórki wspierające powstańców styczniowych, dostarczając im żywność i ukrywając rannych. W latach 1906-1907 w regionie wybuchły strajki szkolne, gdy niemieckie władze zakazały nauki religii w języku polskim. W wielu kaszubskich szkołach, także w Sierakowicach, dzieci odmawiały udziału w lekcjach prowadzonych po niemiecku. Choć protesty nie przyniosły natychmiastowego efektu, miały ogromne znaczenie dla kształtowania się polskiej świadomości narodowej w regionie. Jednym z przejawów oporu była działalność ruchu młodokaszubskiego, którego celem było zachowanie tożsamości kaszubskiej w obliczu nasilającej się germanizacji. Mieszkańcy Sierakowic żyli głównie z rolnictwa. Uprawiali zboża, warzywa i hodowali bydło. W XIX wieku popularnym rzemiosłem było garncarstwo i kowalstwo. Przez Sierakowice przechodziły kupieckie szlaki handlowe, co sprawiało, że była to osada tętniąca życiem. Wieczorami ludzie spotykali się w karczmach, gdzie opowiadano historie i śpiewano kaszubskie pieśni. Administracyjnie, początkowo, należała do powiatu starostwa mirachowskiego, a od 1818 roku do nowo utworzonego powiatu kartuskiego w rejencji gdańskiej. W czasach pruskich Sierakowice stanowiły tzw. obszar dworski, czyli majątek ziemski rodziny Łaszewskich. Chłopi odrabiali pańszczyznę na rzecz dworu aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to w wyniku uwłaszczenia wykupili uprawioną ziemię. Po parcelacji majątku Łaszewskich pod koniec XIX stulecia utworzono w Sierakowicach samodzielną gminę wiejską, co zbiegło się ze stopniowym rozwojem lokalnej samorządności pod rządami pruskimi. Mimo germanizacji prowadzonej przez administrację zaborczą, mieszkańcy Sierakowic zachowali swoją kaszubską mowę i obyczaje.
Pod koniec XIX i na początku XX wieku wieś stała się ważnym ośrodkiem ruchu narodowego na Kaszubach. W 1903 roku ksiądz Bernard Łosiński został posłem do Landtagu Prus z okręgu kaszubskiego, gdzie jako sekretarz Koła Polskiego bronił praw ludności polsko-kaszubskiej. Jego działalność patriotyczna i społeczna przyczyniła się do umocnienia polskiej świadomości narodowej w regionie. Gdy w listopadzie 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, Pomorze Gdańskie przypadło odrodzonej Polsce na mocy traktatu wersalskiego. Dla Sierakowic faktyczny powrót do Polski nastąpił w styczniu 1920 roku, kiedy to do wsi wkroczyły polskie władze administracyjne, kończąc 148-letni okres pruskiego zaboru. Linia kolejowa łącząca Sierakowice-Lęborg, Pruszcz Gdański, Kartuzy była nazwana Kaszubską Baną. Jest to bardzo ważne połączenie, które gospodarczo rozwinęło Sierakowice. W 1900 roku władze pruskie rozpoczęły budowę kolei w Sierakowicach. 4 października 1905 roku pierwszy pociąg wjechał na stację kolejową w Sierakowicach. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku linia kolejowa została przecięta granicą państwową z Niemcami. Po tamtej stronie linia kończyła się na Nawczu, Lęborg-Nawcz, a tutaj ostatnią stacją było Kętrzyno. Nie przeszkodziło to jednak w rozwoju gospodarczym Sierakowic. W czasie II wojny światowej ta linia kolejowa była wykorzystywana przez Niemców w celu działań wojennych. Po zakończeniu wojny w 1948 roku ta linia kolejowa została przywrócona i jeździło tutaj nawet 10 par pociągów, co znaczyło, że ten ruch tutaj jest bardzo ważny dla rozwoju regionu i dla mieszkańców oraz gospodarki. W latach 90. XX wieku zaczęto to obserwować liczny spadek zainteresowania jazdą pociągiem. I w 1999 roku z 10 zredukowano liczbę do 6, a już rok później do 2 par pociągów jeżdżących dziennie na tym odcinku. Ostatecznie 23 czerwca 2000 roku wyjechał stąd ostatni pasażerski pociąg, a towarowe pociągi jeździły jeszcze do 2005 roku, obsługując ładownię w Sierakowicach. I na tym jest koniec. W planach jest rewitalizacja. Byłem w tym tygodniu na spotkaniu wiejskim, sołeckim i spotkałem się z wójtem, który powiedział, że w stronę Kartuz w tym roku jeszcze pojedziemy pociągiem. Jeśli się zastanawiacie, który kościół to jest kościół pod wezwaniem świętego Marcina, ten, czy ten, to muszę was zaskoczyć. Oba są, tylko że ten to był kościół do pewnego momentu, zanim go rozebrali i przestawili w to miejsce jako zabytek, ponieważ kościół był ten za mały na taką liczbę wiernych w okolicy, ale teraz wam opowiem jego całą historię. Tego i tego. Zabytkowy drewniany kościół w Sierakowicach jest to najstarszy budynek w tej miejscowości. Jest to historia taka, że pod koniec XIX wieku był za mały, żeby umieścić tylu mieszkańców, po czym powstał plan, żeby rozbudować. W 1903 rozebrano wieżę drewnianą, na jej miejscu postawili nową wieżę w stylu neogotyckim i zwiększyli
korpus, lecz to było również za mało. W 1931 roku powstał plan o rozbudowę całkowitą w stylu neogotyckim ceglaną. Rozbudowę z cegły, tak? Ale ówczesny konserwator zabytków się temu sprzeciwił. Ale na początku 2000 roku, czyli 25 lat temu, ówczesny proboszcz walczył o to, żeby powstał taki kościół. Ekspertyza techniczna w 2006 roku dała jasno do stwierdzenia, że drewniany korpus, czyli wyobraźcie sobie, tutaj jest jest wieża, tamta wieża jest tu i reszta to jest ten tył, jest w opłakanym stanie i to było stwierdzenie ekspertyzy w 2006 roku. W latach 2010-2011 przeniesiono drewniany korpus kościoła Świętego Marcina w miejsce dawnego ogrodu parafialnego, czyli w to miejsce, i odbudowano starą wieżę sprzed 1903 roku. Jest to drzewo sosnowe, a dach jest pokryty gontem. Ceglany kościół ma prosty układ. Jest on bardzo ciekawy w środku, ponieważ autor ołtarza, Jarosław Wójcik, o którym jeszcze powiem niejedno słowo dzisiaj, zrobił go w sposób prosty. Jest to odbicie twarzy Chrystusa z całunu turyńskiego. Moi drodzy, z tyłu jest ołtarz papieski, do którego zmierzamy. W II Rzeczypospolitej Sierokowice znalazły się w województwie pomorskim, w granicach powiatu kartuskiego. Okres międzywojenny przyniósł wsi powolny rozwój społeczno-gospodarczy oraz umocnienie znaczenia jako lokalnego centrum. Już w pierwszych latach niepodległości doceniono wkład Sierakowic w zachowanie polskości na Kaszubach. W 1924 roku prezydent Stanisław Wojciechowski odwiedził Sierakowice, aby odznaczyć miejscowego proboszcza księdza Bernarda Łosińskiego Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta za zasługi dla ludności kaszubskiej. Było to symboliczne uhonorowanie zarówno kapłana, jak i całej społeczności, która przez okres zaborów podtrzymywała narodowego ducha. W dwudziestoleciu międzywojennym wieś pozostawała jednak niewielką osadą rolniczą. Infrastruktura była skromna, przez Sierokowice przebiegały jedynie szutrowe szosy łączące Kartuzy, Lęborg, Słupsk i Bytów, a linia kolejowa, tak zwana kolej kokoszkowska, dotarła tuż za pobliskie wioski, lecz sama wieś nie zyskała dużego przemysłu. Społeczność nadal żyła głównie z rolnictwa i rzemiosła. Mimo to działały tu polskie szkoły powszechne i organizacje społeczne, a język kaszubski wciąż był w powszechnym użyciu na co dzień. Stabilny rozwój Sierokowic przerwał wybuch II wojny światowej. W pierwszych dniach września 1939 roku Sierokowice zostały zajęte przez wojska niemieckie w ramach kampanii wrześniowej. Okupant wcielił Pomorze i w tym Kaszuby bezpośrednio do III Rzeszy. Likwidując polskie struktury państwowe, dla miejscowej ludności rozpoczął się okres terroru i represji. Kaszubscy działacze, nauczyciele i duchowni znaleźli się na celowniku nazistów. Proboszcz Bernard Łosiński, zasłużony dla polskości Kaszub, został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1940 roku. Podobny los spotkał wielu innych mieszkańców gminy. Łącznie w czasie wojny z samej gminy Sierokowice życie straciły 243 osoby. Ich pamięci poświęcono tablicę w kapliczce z 1894 roku, odbudowanej w 1994 roku na terenie wsi. Okupacyjne władze prowadziły intensywną germanizację Kaszub. W ramach akcji usuwania polskich i kaszubskich nazw geograficznych nawet nazwę Sierokowice uznano za zbyt kaszubską.
W 1942 roku Niemcy przemianowali wieś na Rockwitz, a w 1943 roku ponownie zmienili nazwę na Sierkę, aby całkowicie zatrzeć jej słowiańskie brzmienie. Wielu mieszkańców wpisano na Deutsche Volksliste, część z nich zmuszono do służby w Wehrmachcie lub wywieziono na przymusowe roboty. Działalność polskich szkół i organizacji została zakazana, a używanie języka kaszubskiego publicznie zostało tłumione. Front Wschodni dotarł na Kaszuby w marcu 1945 roku. W rejonie Sierakowic doszło do przemarszu oddziałów Armii Czerwonej. Jednak sama wieś uniknęła poważniejszych zniszczeń wojennych. Po kapitulacji Niemiec w maju 1945 roku Sierakowice ponownie znalazły się pod administracją polską. Okres okupacji zapisał się tragicznie w pamięci mieszkańców. Świadczą o tym miejscowe miejsca pamięci, jak wspomniana kapliczka ofiar wojny, czy liczne krzyże przydrożne upamiętniające poległych. Po II wojnie światowej Sierakowice leżały w granicach Polski Ludowej. Początkowo w województwie gdańskim lata powojenne przyniosły odbudowę życia społecznego i gospodarczego wsi. Ponownie działać zaczęły polskie szkoły, a język kaszubski powrócił do użytku domowego i kościelnego po latach zakazu. W pierwszych powojennych dekadach Sierakowice zachowały rolniczy charakter. Miejscowi rzemieślnicy, czyli stolarze, kowale, szewcy, prowadzili drobne warsztaty, a wielu mieszkańców pracowało w rolnictwie lub pobliskich lasach. Stopniowo jednak następował rozwój infrastruktury. Około 1957 roku doprowadzono elektryczność. Powstały pierwsze większe zakłady usługowe, np. piekarnia spółdzielcza, a w latach 60. zorganizowano spółdzielnię kółek rolniczych, usprawniającą prace polowe. Polityka władz PRL-u wobec Kaszubów początkowo nie sprzyjała oficjalnemu eksponowaniu odrębności etnicznej. Jednak miejscowa kultura przetrwała głównie dzięki rodzinie i kościołowi. W Sierakowicach od 1956 roku aktywnie działa Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W latach 70. i 80. XX wieku wieś znacznie się rozbudowała. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe, szkoła podstawowa i ośrodek zdrowia. Pod koniec lat 80. Sierakowice stały się jedną z największych wsi w regionie i ważnym centrum usługowym dla okolicznych rolników. Transformacja ustrojowa w 1989 roku zastała Sierakowice jako prężną społeczność wiejską, świadomą swojego kaszubskiego dziedzictwa i gotową do dalszego rozwoju. Jesteśmy w Parku Kulturowym Ośmiu Błogosławieństw, gdzie w centrum znajduje się ołtarz papieski. Został on skonstruowany ze stali na rzecz mszy pielgrzymki Jana Pawła II do Pelplina. Jest obecnie w remoncie. W październiku jakoś będzie tutaj pięknie, ładnie. Dajmy zaszaleć naszym budowniczym architektom i powiedzmy teraz sobie o symbolice, ale to już powiem Wam z powietrza. Stalowa konstrukcja wyglądem nawiązuje do sieci rybackiej. Ołtarz został zaprojektowany przez artystę, rzeźbiarza Jarosława Wójcika z Sierakowic. Gmina Sierakowice poniosła znaczną część kosztów budowy tego ołtarza w zamian za gwarancję jego powrotu do Sierakowic. Według autora projektu koncepcja ołtarza wyraża 3 aspekty. Symbol sieci jako Królestwa Bożego. Trud pielgrzymowania Jana Pawła II, aby nawracać i łowić ludzi dla Boga. Sieć jako podstawowe narzędzie rybaków i najlepszy symbol Pomorza, a jednocześnie osobiste wezwanie dla każdego. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Sieci unoszone są przez duże ptaki, łabędzie lub dzikie gęsi. Rozpostarte przez ptaki sieci nad stołem ołtarzowym tworzą kaplicę, stanowiącą centrum ołtarza. Ołtarz papieski jest ponadto wotum dziękczynnym za 2000 lat chrześcijaństwa w świecie oraz 1000 w Polsce i na Pomorzu.
Znajdujemy się przed kościołem świętego Jana Chrzciciela. Jest to kościół zbudowany w stylu neogotyckim i jest on dawną świątynią poewangelicką. Z racji tego, że Sierekowice były pod zaborem pruskim i podległy germanizacji, to też stawiało świątynie protestanckie właśnie, żeby ludność zgermanizować. O tym powiem, albo już powiedziałem, albo powiem w przyszłości, w tym odcinku, jeszcze na temat zaboru pruskiego na tych ziemiach. Budowę tej świątyni rozpoczął zbór ewangelicki w 1895 roku, a już w następnym roku, w 1996, była już gotowa do użytku, do pełnienia funkcji sakralnych. W 1956 roku broniono tej świątyni przed jej zburzeniem. W sierpniu 1983 roku ustawiono tutaj samodzielny ośrodek duszpasterski, a w październiku utworzono parafię i jest parafią do dziś. Jest to parafia świętego Jana Chrzciciela. A teraz idziemy dalej po Sierkowicach. Obecność dwóch dużych kościołów parafialnych świadczy o żywotności życia religijnego w Sierokowicach oraz o przyroście ludności w XX wieku. Oprócz kościołów we wsi znajdują się liczne kapliczki i krzyże przydrożne, świadczące o pobożności mieszkańców. W centrum Sierokowic stoi figura Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z 1930 roku, wzniesiona na pamiątkę odzyskania niepodległości oraz cudu nad Wisłą w 1920. Na przestrzeni dziejów Sierokowice wyróżniały się również pielęgnowaniem języka kaszubskiego i folkloru. W czasach zaborów i międzywojnia kaszubszczyzna była językiem potocznym mieszkańców i środkiem przekazu tradycji ustnych. Pomimo opresji germanizacyjnej nigdy nie zanikła. Co więcej, miejscowi duchowni czy pisarze ludowi zachęcali do jej używania. Po wojnie język kaszubski bywał początkowo marginalizowany w oficjalnym obiegu, ale od lat 70. nastąpił renesans. W Sierokowicach zaczęto organizować lekcje kaszubskiego w szkołach jako języka regionalnego, a zespoły folklorystyczne śpiewały kaszubskie pieśni podczas lokalnych uroczystości. Kontynuacją tej tradycji jest działający do dziś Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierokowice, skupiający lokalną młodzież w prezentowaniu tańców, muzyki i strojów kaszubskich. Dzięki temu kolejne pokolenia mieszkańców poznają i podtrzymują swoje dziedzictwo kulturowe. Dziś Sierokowice pozostają ważnym ośrodkiem kaszubszczyzny oraz przykładem harmonijnego łączenia rozwoju ze świadomością historyczną. Współcześnie podejmuje się liczne działania na rzecz ochrony dziedzictwa. Już w 2006 roku utworzono w centrum wsi Park Kulturowy 8 Błogosławieństw. W Sierokowicach działa także stała ekspozycja muzealna, prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury. Warto podkreślić też inicjatywy podkreślające dwujęzyczny charakter regionu. W 2009 roku oficjalnie wprowadzono na terenie gminy Sierokowice dwujęzyczne nazwy miejscowości. Obok polskich nazw pojawiły się tablice z nazwami kaszubskich wsi. Dotyczyło to łącznie 65 miejscowości gminy, w tym samym Sierokowic, z kaszubskiego Sierkowicę. Mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie. Mianowicie startuje dzisiaj wraz z tym filmem konkurs z okazji 2000 subskrypcji na kanale Adrian Wenta, czyli moim. Otóż zasady. Zasady będą takie, że na moim Instagramie wrzucam teraz post konkursowy, gdzie wszystko jest opisane, ale będą nagrody w postaci pamiątek z Sierokowic, bonu do pizzerii Vero Amore 21 w Sierokowicach oraz do restauracji Stary Spichlerz na wysokość 100 zł. Teraz co trzeba zrobić? Zaobserwować mnie na TikToku, Instagramie i YouTubie, polubić post konkursowy na Instagramie i po trzecie oznaczyć 3 znajomych w komentarzu. I te 3 rzeczy to się składają na losowanie o
drugie i trzecie miejsce. Aby wziąć udział w konkursie o nagrodę główną, należy wykonać 3 kroki o nagrodę dodatkową i obejrzeć ten film na kanale z Sierakowic, który właśnie oglądacie, i poszukać gdzieś rozsianych na filmie literek, które razem tworzą hasło. I to hasło należy mi wysłać na wiadomości prywatnej na Instagramie. Co więcej, jeżeli udostępnicie post konkursowy z Instagrama na swojej relacji na 24 godziny i oznaczycie mnie, to wasz głos jest dublowany. 3 maja o godzinie 18 na TikToku odpalę transmisję live, gdzie będę ucinał każdemu losy, wrzucał do miski i na transmisji na żywo będę je dla was losował, tak, żeby nic nie było, żadnych niedopowiedzeń, żeby wszystko było widoczne, byli świadkowie, czyli wy na transmisji na żywo. Po transmisji na żywo na TikToku ogłoszę zwycięzców na Instagramie. Moi drodzy, zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie. Dla osób, które oglądają, a nie wiedzą o konkursie, to w opisie są zasady. Co do konkursu jest link do wszystkiego, taki multilink. Klikasz raz i wszystko wyskakuje. Co trzeba zrobić po kolei, są też zasady. I obejrzyj ten film jeszcze raz i poszukaj ukrytych literek. Konkurs kończy się 3 maja 2025, także osoby, które oglądają za miesiąc, za 2, za 3, no to już niestety jest po konkursie po ptakach, ale mam nadzieję, że tych konkursów będzie coraz więcej